Cześć, dzisiaj wam pokażę, jak można montować filmy na Chrome OS-ie, nawet w 4K. Pokażę wam fajną online aplikację do tego, jak montujecie na Instagrama, na TikToka filmy, nawet niektóre na YouTube, jakieś vlogi proste, tego typu rzeczy. Może być to fajna sprawa dla was, jak macie internet przyzwoity, czyli taki stałe łącze 200 megabitów. To już powinno być ładnie, bo i tak tam ładujecie pliki wszystkie i tylko tyle, że po prostu operujecie sobie to wszystko zdalnie. Przez przeglądarkę sobie montujecie i później zapisujecie na komputerze gotowy na Chromebooku projekt. Z tym, że ja pokażę to właśnie w wersji online przeglądarkowej, dlatego że mamy wersję Chrome OS Flex, która nie wspiera Google Play sklepu, i mamy wersję też, która z gotowych sprzętów Chromebooków, gdzie już mamy sklep Google. Tu już jest inna sprawa, co, jak, dlaczego. Tutaj nie chcę tego poruszać, dlatego żebyście mogli sobie normalnie korzystać wszędzie. I tak jak mówię, jest aplikacja do pobrania w Google Play sklepie. I jeszcze wspomnę przy okazji, że ta aplikacja nazywa się Clipchamp. Jest też dostępna normalnie na Windowsach, bo też Microsoft współpracuje. Ona domyślnie jest zamontowana. To jest jakaś tam współpraca, bo to jest jakaś firma, która tworzy tą aplikację, a Microsoft po prostu współpracuje jakby i ona jest domyślnie na Windowsach zainstalowana ta aplikacja. Więc też możecie korzystać na Windowsie z tej aplikacji. Więc tylko z tym, że teraz was zaproszę, pokażę tą aplikację, ale na zasadzie takiego krótkiego omówienia, pokazania, bo są na YouTubie czy w internecie świetne artykuły, które pokazują fajne myki, jak montować, jak wykorzystywać fajnie tą aplikację. I to są ludzie, którzy działają na tym. Ja tu bardziej chcę w tej serii pokazać wam narzędzia, pokazywać, tak jakby wskazywać drogę, gdzie szukać, jak kombinować, żeby też na Chromebooku wam pokazać, że można coraz więcej zrobić teraz. Clipchamp to jest aplikacja do montowania filmów. Coś tutaj sobie już kiedyś tam chyba próbował, jakieś tam projekciki, coś tam. I tak, mamy tutaj Instagram, YouTube, reklamy, media, gry, pokazy slajdów, etc., TikTok, czyli gotowe jakieś tam presety. Ja tutaj się nie będę skupiał typowo na poradniku, jak korzystać, jakichś feature'ach, jak montować, bo to jest, od tego są kanały, które naprawdę świetnie to robią, pokazują fajne rzeczy i to są ludzie, którzy pracują na tej aplikacji. Ja tylko chcę tutaj wam pokazać, tak jak było w przypadku Canvasa, że jest taka aplikacja, że można coś takiego robić. I tak jak mówię, tu mamy sobie główne zestaw markowy, sobie klikniemy, zobaczymy sobie, co to jest. Co jest dodatkowa opcja, tym się nie zajmę, bo to was pewnie będzie interesowało, niewiele szablony. I tu mamy właśnie dużo szablonów różnych, gdzie możemy sobie coś wziąć i montować. Nawet mamy szablony memów. Sobie kliknę i zobaczymy. Zobaczcie. Nawet możemy memy robić różne. To już ta aplikacja jest fajna. Widzicie? I tak mamy, tak jak Instagram, szablony. Dużo różnych szablonów mamy. Ale ja sobie wezmę na przykład szablon jakiś tam na TikToka. Co tu by wziąć? Cokolwiek. O, i mamy jakieś takie litery, coś możemy sobie utworzyć.
I tutaj mamy właśnie całego samouczka. Może sobie poczytać, tutaj wszystko nam pokazuje, różne rzeczy. Ale zobaczcie, tu mamy cały ten preset, który są napisy i po prostu te okna edytujemy. Wszystko nam tutaj pokazuje, co, jak mamy robić, jak klikniemy, dodajemy nowe na swoje ujęcia, wszystko mamy ładnie poopisywane. Więc ta przeglądarka na nas prowadzi, akceptuj wszystkim, kokę, tak. I zobaczcie, mamy tutaj ujęcie, które możemy sobie podmienić na jakieś swoje. Czyli dokładnie mamy wszystko tutaj pokazane, że mamy tutaj ujęcia, tutaj, tu dźwięk jakiś dodajemy, czyli po prostu podmieniamy na nasze te warstwy, tak jak tutaj jest zrobione. Więc tu litery, wszystko możemy sobie poustawiać, porobić, teksty. Teraz takie krótkie podsumowanie. Widzieliście, jak to działa? Tak krótko wam pokazałem. Jest wersja bezpłatna, wersja płatna, jak chcemy w 4K montować. Ktoś powie, że płatna. Ale zobaczcie, mamy gotowe szablony na YouTube'a, TikToka, Instagrama. Nawet mamy szablony do memów, że możemy memy tam robić, montować. Myślę, że zajebiście. Najlepsza funkcja, najlepsze chyba szablony. Dobra, tak teraz serio. I osobiście uważam, że jak jesteś instagramerem, tiktokerem, czy nagrywasz jakieś tam vlogi, proste jakieś materiały, spokojnie poradzi sobie. I ta aplikacja coraz bardziej się rozbudowuje, bo nawet już ma jakiś element sztucznej inteligencji. Ja tutaj się więcej nie wypowiedziałem w tym odcinku, bo mówię, chciałem wam tylko wskazać, pokazać, że jest takie rozwiązanie. I tak jak na początku filmu wspomniałem, jest dużo świetnych w internecie źródeł, które tworzą ludzie na temat tej aplikacji, które działają na niej, bawią się nią i są praktykami. Więc tu możecie sobie już, to tylko chciałem pokazać, że na Chromebooku też da się to zrobić. Więc bardziej właśnie chcę, żeby te odcinki były takimi drogowskazami, a z czasem sami zaczniecie szukać, kombinować i może odkryjecie nową funkcjonalność Chromebooków. Mam właśnie tak dużo rozwiązań takich online. Gdzieś nawet czytałem, że jak wszyscy znają GeForce Now, prawda? Aplikacje do uruchomienia gier. Że jest firma, która tworzy właśnie aplikacje, coś w tym rodzaju, do uruchomienia aplikacji takich jak między innymi aplikacje, pakiet Adobe cały, czy Blender. Co tam było jeszcze? I tym podobne różne programy, aplikacje. Myślę, że też jakieś z innych dziedzin, jakieś architektoniczne, etc., że będziemy mogli w ten sposób też pracować. Na razie gdzieś to taki był pobieżny artykuł, ale jak coś będę więcej wiedział, nie omieszkam tego sprawdzić i przygotować materiał, bo sam mnie to interesuje, sam mnie to ciekawi. Bo jak to wyjdzie i na pewno będzie działało i będzie za rozsądne pieniądze, to Chromebooki naprawdę zyskają coś super. Nie tylko dla Chromebooków, ale dla takich słabszych, tańszych komputerów. Bo są też komputery na rynku takie za 1000 parę złotych, które są podobne konstrukcyjnie do Chromebooków i one na Windowsie chodzą. Oczywiście do tej tylko z tym, że Chromebooki będą troszeczkę bardziej wydajniejsze, bo to jest lżejszy. Chociaż ponoć właśnie Microsoft pracuje nad wersją 12, która ma być poniekąd konkurencją dla Chrome OS-a. I
powiem wam szczerze, muszę się temu tematu przyjrzeć, bo gdzieś mi jakieś artykuły mignęły. Teraz sobie o tym przypomniałem i zobaczymy, bo podejrzewam, że to będzie bardzo, bardzo musiała być wykastrowany system. Że na pewno to nie będzie taki system jak normalny system Windowsa. To będzie bardzo okrojony, jakieś proste biurowe sprawy, przeglądanie internetu, tego typu rzeczy. Więc zobaczymy, pożyjemy i w ogóle, czy to naprawdę ujrzy światło dzienne, czy nie wyjdzie tak w końcu, że to tylko będą zapowiedzi, bo na przykład jeszcze duże, że prace trwają, że się nie uda tego na Windows 12 zrobić. Albo po prostu jeszcze odłożą na X termin ten projekt, tak jak niby gdzieś tam robią Windowsa na procesory ARM, ale to w fazie jeszcze testów, prac jest, więc myślę, że tu może być podobnie. Na razie, cześć, pa, zostaw łapę, zasubskrybuj kanał i napisz mi w komentarzu, jaki byś chciał zagadnienia, żebym poruszył jeszcze z Chromebooków.